Betoniarkę to śmiało można. Idzie? Betoniarka 1000 W. Pokazuję. Spójrzmy, co się nam dzieje tutaj. I tutaj mamy. Zobaczcie. Jeszcze jest opcja taka, że możemy sobie, słuchajcie, tutaj nasz ten magazyn energii ładować w opcji z samochodu. W związku z tym fotowoltaiczny 200 W, którym można ładować taki przenośny. Dorota, słuchaj, to jest przenośny bank energii. Naprawdę? No serio. Idę do ciebie zobaczyć. Zapraszam. Tak, już nagrywam. Zaraz przychodzę. Już biegnę. Cześć i czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią i propagowaniem wszystkich rozwiązań, które pozwoliłyby Wam żyć bez płacenia rachunków. Dzisiaj za moimi plecami mamy głównego bohatera, którym się zajmiemy, tak? I to jest, tak jak możecie sami tutaj sobie zobaczyć, to jest, słuchajcie, stacja ładowania. I biorąc pod uwagę, jakich jesteśmy tutaj okolicznościach, jesteśmy w lesie, w związku z tym idealne miejsce do tego, żeby coś takiego pokazać i testować. Aczkolwiek nie tylko w lesie takie rzeczy są potrzebne, bo jeśli tylko i wyłącznie okaże się, że Wam energię dostawca nie dostarczy, no to w tym momencie może się to okazać bezcenne i gwarantuję Wam, że niejedna kobieta z domu Was wyrzuci, jak nie dostarczycie jej energii, prądu. W związku z tym dzisiaj tak trochę przekornie, pomimo tego, że jesteśmy w lesie, będziemy pokazywali, w jaki sposób można to przetestować, co podłączyć, po to, żeby dziewczyny były zadowolone. O, spójrzcie, widzicie, przed chwilą nam pokazało 1,9 poboru, czyli o co chodzi? On w tej chwili jest naładowany. W momencie, kiedy rozpoczęliśmy ładowanie tutaj naszej stacji ładowania, to był naładowany w 75%, tak? Czyli jakbyśmy mieli to tutaj podzielić w kwestii nabicia tego pół kilowata, no to wiadomo, że to będzie wszystko tutaj proporcjonalnie. Zależało mi na tym, żeby on był pełen, po to, żebyśmy mogli rozpocząć test. O, tutaj mam takie fajne urządzenie, zapiekacz, świetnie będzie nam tutaj pasował z tego względu, że skoro tutaj mamy moc ciągłą 1000 W, to spokojnie 700 idealnie możemy mu dołożyć i sprawdzić, ile on z siebie nam odda, tak? Czas naładowania to jest 3 godziny 21, tutaj przed chwilą mrugnęło, widzieliście, o widzicie 2,3. Tam on dosłownie na tam ułamek sekundy raz na jakiś czas się załącza po to, żeby utrzymywać go cały czas w stanie naładowania. Czyli myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo z jednej strony pilnuje, żeby go nie przeładować, tylko go utrzymać w stanie takiego stand-by, czyli czekanie na użycie, odpięcie. No wiadomo, że tutaj na pewno nie zalecamy tego, żeby to było trzymane tak przez cały czas. Skoro wiemy, że jest naładowany, to spokojnie można go odłączyć. Teraz co? Przechodzimy dalej, będziemy podłączali i zobaczymy, ile on nam tutaj odda tej energii. Czyli ile rzeczywiście będziemy w stanie z niego wyciągnąć. Zaczynamy nasz test, a więc tak, pierwsze co bym zrobił, tak, albo co zrobię, to podłączymy tutaj pomiar, żebyśmy wiedzieli, ile z niego wyciągniemy tej energii. Czyli zaczynamy tak, od odłączenia, tak, mamy, jest 100% naładowane, wyjście 0, wejście 0, jest wszystko bardzo ładnie opisane. Podłączamy pod nasze urządzenie tutaj odbiór tej naszej energii. Czekajcie, wiecie co, ja sobie tutaj tak wszystko ładnie postawię, żeby nam pasowało, żebyśmy mogli sobie nagrywać. I zaczynamy naszą zabawę. Pomiar zresetowany, jest włączony, tak? A, pokazuje 0. Dlaczego? Z tego względu, że nie włączyliśmy gniazdek, czyli nie mamy podłączenia poboru. Uruchamiamy.
Tak? I powinno nam ruszyć. O, słyszycie? Chodzi wentylator. Dlaczego? Z tego względu, że pobór mocy jest na dość wysokim poziomie, tak? Czyli te 700 W, czyli taki domowy opiekacz, tak? To nawet można by było sobie tutaj zerknąć, sprawdzić. Możecie sobie rzucić okiem, czy będzie tutaj widać, widoczne? Będzie, tak? Ile mamy? 700 W. Widzicie? O, mamy 700 W. Także... Czyli zgadza się, pokrywa się, tak? Czyli faktycznie tyle idzie. No i co? I teraz do zobaczenia za godzinkę? O, może tak, może zobaczymy sobie, przyjdziemy, zobaczymy, co się wydarzy nam tutaj za godzinę, tak? W tej chwili czas, jest pomiar tutaj czasu, mamy ile nam pobiera energii, no, czyli tak jak tutaj widzimy, mamy, że jest pobór na poziomie 700 W, tak? Ile total, czyli ile tej energii nam pobiera i czas. W związku z tym możemy być spokojni, jednocześnie, no możecie sobie zobaczyć, 699, czyli mamy w granicy 700, no tutaj jest 711. Myślę, że to są przekłamania takie związane z tym, że on tyle podaje, natomiast tutaj no, przetwarzamy jednak gdzieś, w związku z tym z tego gniazdka pobieramy pewnie troszeczkę mniej. Zastanawiam się z drugiej strony, no nie są to, może to nie jest urządzenie z różnego rodzaju certyfikatami, które by umożliwiłoby to, żeby na podstawie tego wydawać tutaj jakieś takie, wiecie, oceny wiążące, tak? Bardziej poglądowo można to potraktować. To co? No miłego i widzimy się za godzinkę. Okazało się, że nasz zapiekacz się włącza, wyłącza, w związku z tym dokładamy kolejnych 2 graczy. Zaraz sprawdzimy, ile oni tutaj nam pobierają tej energii. Także słuchajcie, sprawdzamy, lecimy dalej i teraz tak. Proszę bardzo. Podłączamy jeden. Ile pobiera? Pobiera nam w granicy 0,8 W. To na nim wyniku nie zrobimy chyba zbyt szybko. No dobrze, ale okej, przynajmniej coś się dzieje. Podłączamy kolejnego tutaj zawodnika w kwestii naszego poboru. Tak? No ten już troszkę więcej, już 200 tam bierze. Nie, przepraszam, 29 W. To jeden i drugi, no niewiele pobierają. Dobrze, z powrotem wrzucamy ten opiekacz. On jest nagrzany, musi chwilę odpocząć. No i co? I widzimy się później. Natomiast tak czy inaczej, słuchajcie, czas jest pokazywany, a jednocześnie też zużycie. W związku z tym będziemy wiedzieli, w jakim czasie, ile nam tutaj zużyło i pobrało. W tej chwili pobiera nam, pokazuje tutaj, zobaczcie jaka jest duża rozbieżność. Pokazuje tutaj 20 W, natomiast tutaj u góry mamy 29. No, dosyć duża różnica. Ciekawe. A więc tak, minęła nam 1 godzina i włącza się, wyłącza ten opiekacz. Dodatkowo mamy tutaj taki sprzęt podłączony po to, żeby obciążyć to wszystko. Oczywiście wiadomo, że to się załącza, włącza, wyłącza. Natomiast jakie konkluzje mamy po 1 godzinie? To jest tak, że zużyliśmy z tego naszego magazynu, z tego naszego banku 20%, tak jak tutaj pokazuje nam, czyli tyle zostało zużyte, tak, wykorzystaliśmy i to by się nam całkiem fajnie pokrywało w kwestii poboru, czyli tyle, ile przepuściliśmy tutaj przez ten miernik, ponieważ on również też pokazuje nam, jak sami zauważyliście, to mamy tak, dziesiętne, setne, czyli mamy tutaj w granicy 19%. I to się pokrywa również z tym, co pokazuje nam tutaj ta bateria, czyli ile jeszcze zostało. Fajnie, bo widzę, że przez cały czas praktycznie można powiedzieć tak 1 do 1 to schodzi, biorąc pod uwagę, że magazyn, który tutaj mamy przed sobą, producent pisze, że tam jest wewnątrz, w środku zmagazynowane
trochę powyżej 1 kWh. Czyli nam się tutaj to wszystko zgadza przy takim zużyciu, czyli przy zużyciu 0, w przybliżeniu 2 kWh powinniśmy mieć tutaj 80%, no czyli tak jak gdyby można powiedzieć, że 1 do 1, czyli ten test przebiega zgodnie z założeniami, takie jakie tutaj przewidział producent. No to co, w takim razie do zobaczenia na koniec, jeszcze zobaczymy jak to będzie wyglądało na samym końcu. Nasz test zaczyna tutaj przybierać zupełnie inną formę, charakter, bo to trochę zaczyna wyglądać jakbyśmy byli w salonie kosmetycznym, chociaż wydaje mi się też, że każdy sprzęt, który jest w stanie obsłużyć to wszystko, co kobieta na co dzień używa, to już w zupełności nie będzie najmniejszego problemu, żeby obsłużył jakąkolwiek budowę. Postanowiłem, ponieważ dało mi się dorwać coś takiego. To jest suszarka. Oczywiście, jak wszyscy doskonale zdajecie sobie sprawę, ona ma kilka stopni i w związku z tym chcę zasymulować tutaj dużo większy pobór niż to, co zaleca nam producent. Może nie dużo większy, ale trochę większy. Chciałbym, powiedzmy, że zobaczyć i zaobserwować, co się będzie działo, jeśli zaczniemy przekraczać 1000 W poboru. Jesteśmy w 2 godzinie 40 minuty testowania. No to co, lećmy w takim razie, zaczynamy, tak? Czyli pierwsze co, odpalamy może tutaj wentylator, tak? Ok, na razie jeszcze nie mamy podłączonego ogrzewania, tak? Chociaż nie, coś tutaj jest, tak? No i zobaczymy. No tak, możemy wyłączyć ogrzewanie, jak sami doskonale wiecie, to najwięcej pobiera energii, tak? Wrzucamy na 2 i startujemy z poborem. Spójrzmy, co się nam dzieje tutaj. Dobrze, i teraz maksymalny pobór, jest tutaj oznaczenie 2200, 2200, w związku z tym przekroczymy dopuszczalną, zalecaną moc poboru. Wyłączyło się, spójrzcie, jest oznaczenie, że przy takich ustawieniach, czyli pobór mamy na poziomie 2200. Słuchajcie, świetny test, fantastyczny, pod warunkiem, że teraz po uruchomieniu tego wszystkiego z powrotem będzie nam działało. Jeśli tak, to możemy uznać, że producent przewidział, że co niektórzy mogą przesadzić i za dużo takich sprzętów pozabierać ze sobą na budowę albo pod namiot. No jedno jest pewne, jeśli byliśmy w stanie pociągnąć to wszystko, to znaczy, że na pewno dziewczyny z Wami pojadą w teren, nie będą się bały. Sprawdźmy w takim razie. Tak, po pierwsze ustawmy tutaj wszystko z powrotem na 0, wyłączamy tak, żebyśmy i resetujemy sprzęt. Wyłączamy. Włączamy. Czy się odpali? Zaraz zobaczymy. Myśli? Myśli? Zastanawia się? Zastanawia się? No, czekamy, czekamy. A! Zobaczcie tutaj, trzeba włączyć. Poszło. Tak?
Super, słuchajcie, a więc tak, skoro to działa i wyłączyło się, po czym mieliśmy możliwość i szansę włączyć to z powrotem po przesileniu, mało z tym, fajnie, ponieważ widzimy, że nasz czytnik i pomiar nie został zresetowany, dzięki czemu możemy sobie spokojnie dalej pracować i mierzyć czas i natężenie poboru tej energii. Słuchajcie, no ja jestem tutaj coraz bardziej mile zaskoczony. Okazało się, że przy odrobinie zaangażowania w kwestii poszukania sprzętów do testowania udało się nam zaaranżować sytuację, w której przeciążyliśmy i włączyliśmy za dużo tego wszystkiego. Super, to co? Lecimy w takim razie dalej i testujemy. Ja wracam z powrotem chyba do nastawów związanych z tym, żeby włączyć tutaj ten opiekacz z powrotem. Tak czy inaczej widzimy się pod koniec testu. Umknęło mojej uwadze moment, w którym test się zakończył. W związku z tym zerknijmy sobie. Mamy 0,0. Odpalmy, sprawdźmy, zobaczymy, czy jeszcze uda się nam tutaj pobudzić. Moment jeszcze. Zobaczmy, czy chociaż na chwilę załapie. Tak. Czy wyjdzie, nie wyjdzie? Nie. Niestety okazuje się, że tutaj już mamy 0. Stety albo niestety, po prostu dobiegło to do końca. Słuchajcie, odczyt mamy tak, 3 godziny 31 minut, 0,90, no prawie 1 kW. Słuchajcie, przecież trzeba to jeszcze naładować, także tak, zresetowany licznik i co? Po prostu lećmy, ładujmy. Ładowanie ruszyło. A, jeszcze dla tak zainteresowanych tutaj, wcześniej wspominałem o tej L-ce, która nam się tutaj wyświetlała. To jest oszczędzanie baterii. W związku z tym, jak się chwilę dłużej przytrzyma, wyskakuje nam tutaj taka L-ka. Momencik. No, nie wiem, może już teraz przy ładowaniu może ona nie chce wyskoczyć. Natomiast jak się 2 razy nadusi, tak szybko, to włącza się tutaj. Natomiast moment, wiecie co? Słuchajcie, ja odłączę na sekundę i zobaczcie teraz. Widzicie? O, i teraz indukcja jest aktywna. 2 razy szybki ruch i jest wyłączona. 2 razy włączona, 2 razy wyłączona. Super, działa. Ta L-ka oznacza oszczędność baterii, pobór baterii taki oszczędny. W związku z tym myślę, że pewnie osoba, która będzie zainteresowana zakupem czegoś takiego, z całą pewnością odrobić porządnie lekcje w kwestii doczytania się instrukcji, przeczytania. To co? Lecimy dalej z ładowaniem. I do miłego. No i mamy nabity 1 kW. Żeby włożyć tutaj do środka 1 kW, jest tutaj 100% naładowane, potrzebowaliśmy 1,25. I spójrzcie jeszcze, co my tam mamy. Jesteśmy już gotowi do tego, żeby zaprezentować Wam opcję ładowania tego w terenie. Czyli jeżeli ktoś z Was ma ochotę wybrać się gdzieś do lasu na wycieczkę, w czasy, albo ma ochotę, budować. Cześć Dorota! No, jak ktoś ma z Was ochotę budować, tak jak Dorota, to coś takiego też by się Wam przydało. Zobacz Dorota, jaki mam piękny sprzęt. Właśnie patrzę, co to tam mu przyniosłeś. A, dobrze. Co to tam stoi? To panel, to jest panel, słuchaj. Nie wiem, czy będzie słychać Dorotę, ale jakby co Dorota się pyta, co my tutaj majstrujemy, pokazujemy. Słuchajcie, zobaczcie, to jest taki panel fotowoltaiczny 200 W, którym można ładować taki przenośny. Dorota, słuchaj, to jest przenośny bank energii. Naprawdę? No, serio. Idę do Ciebie zobaczyć. Zapraszam. O, i podłączymy, zobaczymy, czy nam to daje. Dzisiaj, słuchajcie, słońce jest, także jak najbardziej idealny moment na to, żeby pokazać. Tak, jest. Ok, jest. I teraz czy podaje nam to? Tak, podaje. Ile? Ile tutaj podaje? 74.
80, 90, 100 W. No zobaczymy. No powiem wam, że cały taki dzień i to by się tutaj nam naładowało. No super, super. W takim razie co? My sobie będziemy tutaj ładowali, a w międzyczasie jeszcze pokażę wam testy, jak wyciągamy z tego prąd. O proszę, co my tutaj mamy? Zobaczcie. Jeszcze jest opcja taka, że możemy sobie, słuchajcie, tutaj nasz ten magazyn energii ładować w opcji z samochodu. W związku z tym, proszę bardzo, jak na załączonym obrazku, jest podpięte, ładuje. Także nawet jeżeli ktoś z was gdzieś leci, jest w trasie, to może sobie go zabrać i też również podładować, czy nawet już jadąc bezpośrednio gdzieś tam na jakiś wyjazd. A dodatkowo jeszcze zobaczcie sobie, w tej chwili podaje 129 W. W związku z tym, no co, no ładnych parę godzin trzeba by było jechać, żeby go naładować. No to lecimy dalej w takim razie. No co, no ja myślę, że jak już, słuchajcie, pociągnie tutaj nam betoniarkę, to śmiało można... Idzie? Betoniarka 1000 W. Pokazuje nam, że idzie w tej chwili z niego 264. Dlaczego? Ponieważ betoniarka nie jest obciążona, czyli ten silnik nie pracuje na pełnych obrotach. Ale słuchajcie, no co, no wychodzi na to, że niemalże można by było powiedzieć, że idzie tym budować dom. Jakby ktoś miał dużo czasu, miałby ochotę się bawić budując, to jak najbardziej jeden dzień ładuje, jak świeci słońce, a w drugi dzień może murować i może kręcić tą betoniarką przez całą godzinę. A jeśli by podłączyć panel i chodziłby razem z betoniarką, to i wieczorem byście też również mieli tutaj prąd. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o kwestię prezentacji tego urządzenia, totalnie dostarczyłem wam wszystkie te informacje, które powinniście na jego temat wiedzieć. No i co, oczywiście linki pod spodem w napisach. Widzimy się na kolejnych odsłonach. Zapraszam na kolejne części. Trzymajcie się i do miłego. Do zobaczenia. Cześć, hej!